Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy styczeń, mamy nowe wiadomości, mamy nowe informacje. Zatem pokrótce, szybciutko nagrywam tego vloga. Pogoda, tak jak widzicie, pada śnieg, więc pewnie zbyt długo nie będę tutaj się rozwijał. Ale wydarzyło się zbyt wiele, aby o tym nie powiedzieć, ponieważ, moi drodzy, to, co się dzieje wokół nas, w tej chwili przyspiesza. Samoistnie przyspiesza, wiadomo, przełożenie wajchy w drugą stronę i te wszystkie wiadomości, które do nas docierają, zaczynają gdzieś tam krążyć, oddziaływać na nas znacząco. Moi drodzy, przede wszystkim chciałem Was przestrzec przed bardzo dużą dezinformacją, która pojawia się wszędzie, dosłownie wszędzie, także trzeba filtrować, trzeba podchodzić do tego analitycznie, do tych wszystkich informacji, ewentualnie izolować się od tych niepotrzebnych informacji, które nas tutaj otaczają, które notabene mają tylko jakiś tam niewielki wpływ na naszą bezpośrednią egzystencję, na nasze bezpośrednie takie życie. Także, moi drodzy, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć? A mianowicie w ostatnim czasie w newsach generalnie są to newsy różne i tutaj w mediach społecznościowych oraz w newsy te głównego ścieku pojawiła się informacja o odejściu z rządu Justina Trudeau. Justin Trudeau, cóż to za osobowość? Ja o nim często opowiadałem w swoich vlogach. Jest to prime minister, to się nazywa tutaj w Kanadzie, a jest to premier, taki odpowiednik premiera w Polsce, czyli premier Kanady, Justin Trudeau, który swoje rządy piastował przez ostatnie prawie 10 lat, od 2015 roku. I w tym czasie w Kanadzie zdarzyło się naprawdę bardzo, bardzo wiele. A począwszy od tematów ekonomicznych, które tu są najbardziej dotkliwe i najbardziej widoczne w Kanadzie, poprzez tak zwany tą całą akcję zarządzania percepcją resetu Dżihad 19, który również tu na terenach Kanady był bardzo, bardzo dał się bardzo we znaki tubylcom, mieszkańcom Kanady, ponieważ te wszystkie restrykcje były nie dość, że bardzo długie, to również miały miejsce, były bardzo pomysłowe, tak? Dotkliwe i pomysłowe. Także te wszystkie takie jakieś plany opracowane wcześniej przez globalistów zostały w pewnych krajach przetestowane na, jak to potocznie mówią, na zaś, czyli na przyszłość. I teraz po tym krótkim wstępie, kim jest ten osobnik, czy tam to coś, chciałbym powiedzieć, odnieść się do tego, co obiegło świat tutaj właśnie w ostatnim czasie, dokładnie w tym zeszłym tygodniu bodajże. Chyba w poniedziałek ta wiadomość tutaj wypłynęła. Ja nie chciałem robić tutaj specjalnie jakiegoś dodatkowego szumu medialnego, ponieważ tam te wszystkie kanały, komentary, wszyscy znawcy, wszyscy tematów, jest dużo też specjalistów, od których naprawdę można się dużo dowiedzieć. Ale tu nie o tym teraz. Chodzi o co? Chodzi o to, że generalnie ta taka narracja
główna narracja to było, że Justin odchodzi, tak? Że Justin odchodzi od rządu i tam w Kanadzie zacznie się pięknie, wspaniale, nowa era, nowy świat, nowe możliwości, koniec zamordyzmu, koniec z globalistami, tam takie różne rzeczy, których by sobie ludzie życzyli i oczywiście, których ja życzę ludziom. Ale niestety ta sytuacja nie wygląda tak kolorowo, jak przedstawiają ją te kanały komentary, które tak naprawdę w większości nie mają styczności z tą Kanadą, z bezpośrednią Kanadą, tylko pozyskują te informacje gdzieś z jakichś agencji, z jakichś różnych źródeł, które, no to tak jak wcześniej powiedziałem, często są zainfekowane dezinformacją, także trzeba bardzo, bardzo uważać na tą dezinformację, która bardzo skutecznie, to jest taki wirus dezinformacyjny, który skutecznie infekuje również, dobre, czasami bardzo dobre kanały, bardzo dobrych twórców, bardzo dobrych analityków. Teraz tak, Justin Trudeau według tych danych wcale nie powiedział, że odchodzi, tylko dał do zrozumienia przede wszystkim, że w momencie, kiedy pojawi się nowy lider partii tej liberalnej, czyli tych liberałów, on wtedy dopiero będzie zdolny do tego, aby podjąć się prowadzenia tej partii, on dopiero wtedy poda się jakby do tej dymisji. Dodatkowo podała się osoba tak zwana pani Freeland do dymisji wcześniej, tuż przed podaniem się do dymisji tutaj Justina. Ona była oficjalnie bodajże ministrem finansów, ale nieoficjalnie wiemy, że ta właśnie pani, ona zarządzała całym tym przybytkiem kanadyjskim, była dużo bardziej znaczącą osobistością niż sam Justin. Ona dla Justina wykonywała jakby tą pracę backstage'ową, czyli pisała dla niego jakieś tam przemówienia, dostarczała mu to, co on ma jako ładna twarz powiedzieć w przestrzeni medialnej, co ma puścić właśnie w ten obieg oficjalny, polityczny i tak dalej, i tak dalej. Także ta osoba, pani Freeland, ona właśnie była taką głównym złem tego całego tego całego kanadyjskiego horroru. I w momencie, kiedy ona się podała, Justin zrobił to samo, ale właśnie wcale nie podał się do dymisji. Okazuje się, że zrobił to bardzo sprytnie i on ma te zdolności od dłuższego czasu, bo ja go też obserwowałem od dłuższego czasu. Potrafi, nie wiem czy on, czy jego doradcy, którzy tam są wokół niego, ale potrafią rozgrywać to właśnie na zasadzie takiej operacyjnej, gry operacyjnej, czyli wszystko mają jakby poukładane dużo wcześniej, przed tym, co się ma wydarzyć. I co się dzieje? W tym momencie Justin Trudeau postanowił zawiesić pracę parlamentu, czyli parlamentu kanadyjskiego. Czyli na 90 dni, czyli to jest tak naprawdę 3 miesiące, oczywiście pani gubernator kanadyjska, która była nominowana przez Justina, nie przychyliła się do tego jak najbardziej, więc to łapkę myje, tym bardziej, że w rządzie kanadyjskim mamy 50 czy 60%, czy bodajże nawet nie wiem, czy nie więcej, kretów z tak zwanej tej nazistowskiej organizacji globalistycznej od Klausa Schwaba,
no te dzieci, dzieci Klausa Schwaba, czyli tam Young Global Leaders, jak ktoś tam nazywa, tak jak za Hitlera też byli ci Hitlerjugend i tym podobne rzeczy. Także to jest takie bardzo, bardzo podobne do tego, co było za czasów nazistów, tym bardziej, że to są ci sami ludzie, te same jakby metody, te same metody działania tutaj w Kanadzie, zarządzania tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Zawieszając pracę parlamentu kanadyjskiego, pan premier Kanady zyskał w ten sposób czas. Cenny czas on upiekł kilka pieczeni na jednym ogniu, ale między innymi zyskał ten czas 3 miesięcy na dogadanie się tutaj z różnymi odpryskami globalistycznymi w innych partiach, bo te inne partie tak naprawdę to jest to samo, ale no, społeczeństwu przedstawi się to w jakiś tam fajny, medialny sposób, więc powiedzmy, że ma czas na domówienie się z innymi tutaj partiami, z innymi towarzyszami walki o komunizm, nazizm i tym podobne rzeczy. Następną rzeczą, która jest tutaj kluczowa i najbardziej, której się tutaj obawiam, to jest przez te 3 miesiące, w którym parlament będzie jakby zamknięty, nie będzie funkcjonował, Justin Trudeau, czyli prime minister Kanady, ma w 100% władzę na terenie Kanady. Czyli przez te 3 miesiące może sobie robić co chce, teoretycznie bez żadnego nadzoru. Wprowadzać jakieś tam przepisy, dekrety, wyprowadzać pieniądze dla swoich kolegów z ław globalistycznych, tych dla koncernów wspierających właśnie te globalistyczne wszystkie pomysły, zamordyzmy i tym podobne rzeczy. Także tutaj jest to również na plus, wyprzedził tym jakby działania, dał sobie jakby plus, duży plus w tym, co robi właśnie pan premier Kanady. Także ta ucieczka w to samorządzenie daje naprawdę potężne możliwości i przez te 3 miesiące można po prostu zrobić z tym krajem niesamowite rzeczy. Wrócę do tego, co było przez 10 lat poprzednich. Przez 10 poprzednich lat jak najbardziej pan Trudeau zajmował się głównie destrukcją ekonomii kanadyjskiej. Jak wiecie, tak jak już wielokrotnie wspominałem, Kanada jest bardzo, bardzo bogatym państwem, krajem, miejscem. Ponieważ mamy tu w Kanadzie wszystkie zasoby naturalne, wszystkie minerały praktycznie, cała tablica Mendelejewa w nieograniczonej ilości, plus jeszcze oczywiście cała tak zwana Arktyka na górze, która no, jest tutaj kluczowym miejscem na świecie, gdzie o co w tej chwili będzie szła walka pomiędzy tutaj tymi gangami sztucznie zresztą stworzonymi, tak jak kiedyś i Pruszków przez SB został stworzony, tak tutaj te gangi zostały sztucznie stworzone przez zarządców całego świata. Ale o co chodzi? Północny szlak towarowy, który również przebiega przez Kanadę, tak? Dlatego między innymi tutaj pan no jeszcze nie prezydent Trump, on doskonale wie, jakie są możliwości tego kraju i jakie są profity, można czerpać profity z tego właśnie, z posiadania czegoś takiego oficjalnego posiadania czegoś takiego, jakim jest Kanada. Także po to jest też ta cała również medialna otoczka w kierunku Kanady, Grenlandii,
i tam jeszcze paru innych miejsc. No ale to nie jest temat na ten vlog. Ja już o tym troszeczkę wspominałem odnośnie Kanady, więc wróćmy może do tematu. Tak więc pan premier Kanady usilnie, ciężko pracując, niszczył tą gospodarkę, starał się jak najintensywniej, najbardziej wykonać dobrze swoją pracę po to, żeby tą gospodarę zniszczyć do cna, żeby siła Kanady była po prostu na poziomie zero, no i tak też się stało. Kanada generalnie jest w tej chwili zapóźnionym krajem. Jesteśmy, myślę, że z 20-25 lat za taką dla przysłowiową Polską, jeśli chodzi o różne rozwiązania, no w ogóle technologię. I Polska bardzo, bardzo poszła ostatniego czasu do przodu, a Kanada niestety zaczęła się cofać do tyłu, włącznie z tym, że przybyło tutaj duża ilość emigrantów z krajów takich, które są dla Kanady niekorzystne, ponieważ ci ludzie to nie jest zasób, który wnosi cokolwiek do Kanady, tylko raczej z tego kraju stara się coś wynieść, czyli tak zwani inżynierzy, jak to mówią w Polsce. Głównie są to ludzie z Indii, Filipin, no i Chiny, tak. Także Kanada, brak pracy dla rodowitych Kanadyjczyków, bo no to tu jest raczej trend na eliminację białych twarzy. Tak sobie wymyślili panowie globaliści, żeby zrobić miejsce właśnie dla twarzy, dla przybyszy z różnych innych części świata. Także Kanada w tej chwili, mówię, to jest to marginalny kraj, praktycznie nieznaczący, jest to potężny drugi kraj na świecie, ale tak w taki sposób zniszczony, że praktycznie nie liczy się na arenie międzynarodowej. Także chodziło najprawdopodobniej o przejęcia, wiadomo, jak coś jest zapuszczone, stare, śmierdzące, zacofane, więc to można bardzo łatwo, tanio sprzedać, a później za jakiś czas oczywiście odsprzedać to z dużym zyskiem, ewentualnie czerpać z tego korzyści, bo tak jak mówię, taka Kanada, ona może tak naprawdę zaspokoić potrzeby całego świata. Dla przykładu, ja już to wielokrotnie powtarzałem, że w takiej Kanadzie ludzie mogliby w ogóle nie pracować, nie zajmować się takimi rzeczami jak praca, ponieważ z samej sprzedaży, jeżeli byłby dobry gospodarz tego kraju, z samej sprzedaży surowców, przetwórstwa tych surowców, przerobienia, wytworzenia z tego produktów, Kanada mogłaby spokojnie wypłacać każdemu z obywateli bajeńskie kwoty dywidendy i żaden z obywateli Kanady nie musiałby nawet palcem tknąć, żeby cokolwiek robić. Można by było sobie żyć tak, jak mniej więcej globaliści chcą to zrobić na tak zwanym dochodzie gwarantowanym, tylko że to nie byłaby jakaś jałmużna, tylko to byłoby coś, co się po prostu Kanadyjczykom należy, ze względu na to, że no wiadomo, jesteś obywatelem, jesteś częścią tego kraju, należy ci się dywidenda od tego, co ten kraj wytwarza, tak? W drugą stronę zupełnie, nie tak jak teraz, że ty tyrasz jak niewolnik dla tego kraju, a ten kraj, tacy menele właśnie jak globaliści trwonią te pieniądze na prawo i lewo, tylko to powinno działać zupełnie w drugą stronę. To my, Kanadyjczycy, powinniśmy czerpać z tego dywidendę, korzyści właśnie z tych dóbr, które mamy tu pod stopami, pod ziemią, nad ziemią, w oceanie i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, ja się troszeczkę też tak obawiam, że to niszczenie, ono miało swój cel również, ponieważ
niszczenie to jest raz, dwa, te 3 miesiące pana Trudeau może zaskutkować tym, że no, pan premier uśmiechnie się w stronę Chin. Tak. On wielokrotnie powtarzał o tym, że jest zafascynowany systemem chińskim, system kontroli nad populacją, nad społeczeństwem, system nadzoru nad społeczeństwem właśnie na bazie, na wzorze chińskim. Także on się w ogóle z tym nie krył. Wielokrotnie to powtarzał w swoich wypowiedziach, w swoich jakichś tam wystąpieniach, więc może być tak, że rzeczywiście pójdziemy, popodpisuję umowy jakieś, nie wiadomo jakie, możemy się znaleźć zaraz razem z Chinami. I tu ja nie mam nic przeciwko Chinom, wiadomo, niech sobie tam żyją, ale ja generalnie nie jestem zwolennikiem Chin oraz również nie chciałbym żyć w jakichś tam Chinach, chociaż żyje się tam ponoć nieźle. Ale o co chodzi? Tu bardziej widzę większy problem ze względu na to, że w tej chwili mamy od południa, czyli mamy Stany Zjednoczone, które notabene tracą swoją pozycję. To jest taki chwilowo, nie? Zdechlak. Ale myślę, że Stany Zjednoczone, oni mają tam jakiś tam asa w rękawie, który wyciągną w odpowiednim momencie, ale powiedzmy, że na dzień dzisiejszy to jest zdechlak, który próbuje się jakoś tam ratować jakimiś kroplówkami, nie wiadomo czym. I sprowadzając Chińczyków do Kanady, chociaż ich jest tutaj już i tak dużo, bo Trudeau robił to systematycznie przez 10 lat, ale oficjalnie wprowadzając Kanadę na takie tory chińskie, no widzę to blado, ponieważ Amerykanie, oni jednak no, muszą się zetrzeć z tą hegemonią właśnie chińską, więc tu, żeby nie okazało się, że będziemy na linii jakiejś tam frontowej za chwileczkę, i to jest też pewna moja obawa właśnie. Także no 3 miesiące, 90 dni, no może troszeczkę mniej, bo już parę minęło, ale te 90 dni może być kluczowymi dniami dla Kanady. I tacy właśnie liderzy jak lider Kanady, za chwilę ta sama sytuacja może zdarzyć się we Francji, Nowa Zelandia, to jest też tam zamordyzm straszny, tam jakaś była pani premier, która miała pierdolca na temat dżihadu 19. Australia, ta sama sytuacja, coś okropnego. W Kanadzie nie było lepiej, nie. Ci, co mieszkają na zachodzie, może tego nie wiedzą nawet, bo społeczeństwo Kanady ogólnie nie jest aż tak błyskotliwe, tak jak, nie wiem, my Polacy, że wszystko wiemy, wszystkim się interesujemy, nie. Wschodnia część była bardzo, że tak powiem, męczona tymi wszystkimi obostrzeniami podczas dżihadu 19, więc ten tak zwany Atlantic Bubble, to jest ta bańka atlantycka, z której nie można było wyjść, wyjechać, przemieszczać się pomiędzy prowincjami. Zostaliśmy tutaj zamknięci jak po prostu w obozach koncentracyjnych i bez szprycy, bez jakiegoś tam, jak to się tam nazywało, tych testów, oświadczeń, zaświadczeń i tym podobnych rzeczy, podawania telefonów danych i tym podobnych rzeczy, no nie dało się nigdzie ruszyć. Były miejsca w Kanadzie, gdzie nie mogłeś wejść do sklepu bez właśnie jakiegoś tam kodu QR, tak? Także ta Kanada, ona została naprawdę mocno doświadczona, podobnie jak Nowa Zelandia, Wiktoria w Australii również. Tam też byli właśnie ci mordercy od strony właśnie Dawida XIX, więc no tutaj powiem wam, że no może się wiele jeszcze zdarzyć w Kanadzie.
podczas tego okresu właśnie tych 90 dni, czyli tych 3 miesięcy. Tym bardziej, że niedługo będziemy mieli objęcie prezydentury przez Donalda Trumpa, konserwatysta, jakby nie patrzeć, tak? Oficjalnie nazywany konserwatysta w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę będą też wybory w Niemczech. Także tutaj się zaczyna dziać ciekawie i może być tak, że właśnie ci globaliści mają na to jakiś tam fajny dla nich sposób, w jakiś sposób znowu wykiwać to całą gawieć, która tutaj no tak naprawdę nie wie, o co chodzi, nie? No. Większości ludzi nie wie, o co chodzi i to tak tutaj funkcjonuje właśnie na terenie, bynajmniej na terenie Kanady. Także tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy, w tym kanadyjskim grajdołku. Jak to się potoczy, no zobaczymy, czy być może będzie jeszcze ciężej, bo o to właśnie chodzi właśnie globalistom. Podatki w wysokości, proszę mi pokazać państwa, gdzie są podatki rzędu 70-80%. To jest właśnie dzisiejsza Kanada. Oni sobie testują, do jakiego poziomu można wprowadzać te wszystkie ich chore pomysły. Także no, miejmy nadzieję, że jednak w jakiś sposób uda się powstrzymać to szaleństwo całe i bynajmniej ta cała Kanada z powrotem wróci na tory te konserwatywne, chociaż ten konserwatyści również latali w maskach podczas Dawida XIX, więc ja tutaj nie wróżę niczego dobrego, ale to jest taki, Kanada ma w tej chwili taki wybór jak pomiędzy syfem a kiłą. Także no, musimy wybrać sobie, co bardziej nam odpowiada, czy syf, czy kiła. I tyle. No. Możemy jedynie obserwować to, co się tutaj wydarzy w najbliższych właśnie kluczowych, najbliższych miesiącach. Ja jestem bardzo pełen optymizmu. Myślę, że to będzie wszystko tak, jak powinno to być i moi drodzy, pozbędziemy się chociażby tych starych jakichś tam wariatów. Zawsze nowy wariat to nowy wariat. Aczkolwiek tak mówią, że lepszy stary głupek niż nowy głupek, nie? Także no nie wiem. Trudno jest mi powiedzieć. Każdy ma tam swój rozum, niech sobie ten temat przemyśli. Tego, kogo ten temat dotyczy, a głównie dotyczy tych, którzy mieszkają właśnie w Kanadzie, ewentualnie mają jakieś tam swoje źródła, nie wiem, biznes, nie biznes dochodu, cokolwiek, studiują, pracują, zarabiają, dojeżdżają, odpoczywają. Także no, trzymajcie kciuki za tą Kanadę. Mimo wszystko, że no tak samo w Polsce nie jest lepiej, ponieważ Justin Trudeau to jest nikt inny jak pan ten Trzaskowski, Tusk, ten Hołownia. To jest jedna wylęgarnia. Morawiecki również, to jest mniejsze zło, tak, czy większe zło. No tak jak powiedziałem, wybory mamy wszyscy. Tak stworzyli po prostu zarządzający tym całym światem, że wybór jest pomiędzy syfem a kiłą. Także pomiędzy dżumą a cholerą. Też takie powiedzenie słyszałem, więc wybierzcie sobie sami, moi drodzy. Także nie dajcie się w Polsce również naciągnąć na tych wszystkich pięknomówców, w konfabulacji jakichś tam i tym podobnych rzeczy, bo to wszystko to jest jeden piorun, tak, że jeden watykanista tym zarządza, tylko przekłada wajchę z prawej na lewą, z lewej na prawą. Także obserwujemy, jeszcze raz obserwujemy
To, co będzie miało miejsce w Kanadzie, będzie miało bardzo, ale to bardzo duże przełożenie na to, co będzie się działo w Europie i w Polsce przede wszystkim. Także dlatego ta Kanada, trzymajcie kciuki, jak to mówią, wysyłajcie dobrą energię do Kanady, dla Kanady, po to tylko, że w sumie ta Kanada walczy w tej chwili z rakiem, tak? Walczy z rakiem ona walczy po to, żeby wiadomo, wygrana z rakiem przez Kanadę będzie łatwiejszą, późniejszą wygraną dla całej tam Europy i dla całego świata w sumie. Także moi drodzy, dziękuję ślicznie za to, że wysłuchaliście mnie. Uciekam, bo zimno, jest około chyba -5. Śnieg przestał wprawdzie padać, ale jest już mi trochę zimno trzymać ten telefon w dłoni, więc trzymajcie się, serdeczności życzę, posyłam dla was i życzę pięknego dnia. Pa, pa, hej, hej.